Legendami i opowieściami słynie ziemia lubliniecka w śląskiej krainie. To tytuł najnowszej książki pani Marii Dziuk. Starosta lubliniecki objął patronatem to wyjątkowo artystyczno-literackie przedsięwzięcie. W książce autorka zabiera nas w fascynującą podróż po legendach związanych z ziemią lubliniecką. Proszę Państwa, to jest bohaterka dzisiejszego dnia, a ja myślę, że 13 grudnia, kiedy będzie promocja tej książki, to wtedy będzie można więcej o niej się dowiedzieć. Książka powstała jako opowieści legendy ziemi lublinieckiej, bo ja jestem z tej ziemi lublinieckiej. Zawsze mi była bliska, a legendy i opowieści to moja pasja. A ponieważ bardzo dobrze mieć swoją pasję, to od jakiegoś czasu zaczęłam tą moją pasję przelewać na papier. Także to już jest, proszę Państwa, 9. moja książka, największa. I jeżeli chodzi o objętość, jeżeli chodzi o treści, bo książka ma 200 stron i zawiera 100 legend ze wszystkich gmin naszego powiatu, czyli możemy powiedzieć, że wraz z książką będziemy wędrować po gminach Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków i Woźniki. Ja myślę, że to piękny informator na wycieczkę po tych gminach. No na pewno pewne rzeczy znamy, ale ja myślę, że zawsze możemy sobie je przypomnieć, ale myślę też, że są tu takie legendy, historie, które moich czytelników zaskoczą. Jest to książka, do której możemy zawsze wracać. A jeżeli chodzi o czytelników, to ja zawsze mówię, że to jest książka dla osób od 7 lat do 107. Tę książki się nie przeczyta raz i odkłada, tylko się bardzo często do niej wraca. Powiem szczerze, że bardzo się cieszę właśnie z tej pozycji, bo materiały do tej książka była pisana przez ostatni rok, ale materiały były zbierane dużo wcześniej. Tak, jeżeli Państwo pozwolą, to przeczytam jedną z legend. Tu mamy piękny boronowski kościół, bo nie powiedziałam jeszcze, że w książce są wyjątkowo piękne ilustracje. Autorem ilustracji jest mieszkający w Kochanowicach, czyli w mojej wiosce, Jonatan Neugebauer. A oto jedna z króciutkich legend. Zatopiony dzwon ze starego kościółka w Boronowie. Dawno temu, zanim wybudowano kościół Matki Bożej Królowej Różańca Świętego, który mieszkańcom służy już lat wiele, stał w Boronowie inny, mniejszy kościółek. Wybudowali go boronowscy, wioski tej właściciele. Niestety po 100 latach spłonął od pioruna w czasie burzy. Stare, wielce ciekawe podanie wspomina, że dzwon wisiał w jego kościelnej wieży. Dzwonił na msze święte odpusty, ale i na trwogę. Ludzie z wioski cieszyli się, że mają swój kościół z dzwonem jak należy i miejsce, gdzie mogą spotkać się z Bogiem. Proszę Państwa, to tylko jedna z opowieści. Zostało dla Państwa jeszcze 99, więc będzie dużo do czytania. A ja zapraszam do Lublinieckiej Lubiteki 13 grudnia na godzinę 16. Na drugie piętro jest winda, także dla osób starszych jest też to dogodność. A ja się postaram, żeby promocja książki była dla Państwa ciekawa, bo szykuję kilka niespodzianek teatralno-wokalnych, także serdecznie zapraszam.